Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium z cyklu ESG. Konkretnie tutaj porozmawiamy o naszym dzisiejszym spotkaniu, czyli dane o odpadach i ESG w MŚP, tutaj obowiązki, opłaty środowiskowe i finansowanie inwestycji. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Szanowni Państwo, dzisiaj w programie przede wszystkim informacje o ESG, które MŚP powinien znać. I tutaj witam bardzo serdecznie naszą gościnię Agnieszkę Orłowską, dyrektor zarządzającą ESG Institute. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Dodatkowo porozmawiamy o odpadach, jak uporządkowywać dane o nich, a także jakie narzędzia mogą okazać się przydatne, aby uniknąć po prostu chaosu w dokumentacji. I tutaj witam bardzo serdecznie pana Andrzeja Picheta, eksperta do spraw środowiskowych AP Consulting. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, porozmawiamy także o opłatach za korzystanie ze środowiska i tutaj jak je rozliczać, jak przygotowywać się do kontroli i o tym wszystkim opowie nam pan Piotr Szklarski z Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dzień dobry, panie Piotrze. Witam serdecznie Państwa, dzień dobry. A na koniec porozmawiamy o preferencyjnym wsparciu w ramach oferty Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Zanim jednak do tego dojdziemy, głos chciałbym oddać panu prezesowi Wojciechowi Marcinkiewiczowi. Dzień dobry, Szanowni Państwo. W imieniu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju mam ogromną przyjemność powitać wszystkich uczestników i uczestniczki dzisiejszego webinarium. Spotykamy się, aby porozmawiać o temacie, który przestał być jedynie teoretycznym konceptem, a stał się realnym elementem strategii biznesowej każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Mowa o ASG, ESG. Pozwólcie Państwo, ja będę używał polskiego akronimu. Świadomym podejściu do aspektów środowiskowych oraz efektywnym zarządzaniu odpadami. Często słyszymy, że ESG to domena wyłącznie wielkich korporacji. Dzisiejsze spotkanie ma na celu obalenie tego mitu. Tematyka odpadów i opłat środowiskowych dotyczy sektora MŚP już teraz, wpływając bezpośrednio na koszty działalności. Efektywne zarządzanie danymi o odpadach pozwala unikać zbędnych opłat i kar. Relacje biznesowe. Duże firmy będące Państwa kontrahentami coraz częściej wymagają raportowania danych środowiskowych od swoich dostawców, zarówno te firmy krajowe, a przede wszystkim już firmy zagraniczne, a szczególnie z północy Europy. Dostęp do kapitału. Instytucje finansowe coraz uważniej przyglądają się temu, jak firmy radzą sobie z wyzwaniami ESG. Zależy nam, aby dzisiejsze spotkanie było dla Państwa jakościowym czasem w duchu praktyki. Chcemy, aby wynieśli Państwo z webinarium konkretne korzyści biznesowe. Zrozumienie, jak dane o odpadach są kluczowe z punktu widzenia prawa i kosztów. Wiedzę, jak unikać najczęstszych błędów w rozliczaniu opłat środowiskowych i informacje o dostępnych w naszym regionie instrumentach finansowych na tego typu inwestycje. Wielkopolski Fundusz Rozwoju stara się dostarczać elastyczne instrumenty finansowe, które umożliwiają odpowiedzialne kreowanie rozwoju państwa, organizacji i dostarczają monetarne rozwiązania dające szansę na uzupełnienie luki finansowej. Szczegóły zostaną Państwu przedstawione w czasie kolejnych dzisiejszych wystąpień na webinarium. Chcę podkreślić, że w bogatym portfelu ofertowym Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju ważne miejsce zajmują instrumenty ukierunkowane na wsparcie projektów rewitalizacyjnych. Z pomocą dysponowanych przez nas środków mogą Państwo także przedsięwzięcia realizować w całej Wielkopolsce, zarówno na obszarach miejskich, jak i obszarach wiejskich. Zachęcam do kontaktu. Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązania finansowe dopasowane do Państwa potrzeb. Wierzę, że wystąpienia ekspertów dzisiejszego webinarium staną się impulsem do rozwoju, wzmocnienia
Państwa konkurencyjności. Życzę owocnego spotkania i Szanowni Państwo, oczywiście zrównoważonego rozwoju. Dziękuję i życzę miłego dnia. Panie prezesie, dziękuję za zabrany głos. Szanowni Państwo, widzę, że coraz więcej osób dołącza do naszej transmisji i korzystając z tej okazji chciałbym zachęcić Państwa do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, ponieważ wówczas nie ominiecie Państwo po prostu takich kontentów jak dziś, ale także informacji o innych wydarzeniach czy rolkach na YouTubie. Szanowni Państwo, zachęcam także do zostawienia pytań w sekcji komentarzy, ponieważ później na koniec dzisiejszej transmisji będzie sesja Q&A, na której będziemy odpowiadać na te pytania. Myślę, że nie przedłużając dłużej, chciałbym zaprosić Państwa do pierwszego wystąpienia na dzisiaj, czyli do ESG Best Story, co MŚP musi wiedzieć. Zapraszam Panią Agnieszkę Orłowską do przedstawienia swojej prezentacji. Dzień dobry jeszcze raz, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że przybyliście tak tłumnie na to spotkanie i bardzo się też cieszę, słuchając słów Pana Prezesa, bo to pokazuje, że ESG nie było chwilowym trendem i potwierdza, że działanie w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem to już jest taki fundament biznesowy w tej chwili, nie tylko dla tych dużych firm, ale też dla małych i średnich. I dzisiaj będę chciała Państwu troszeczkę uporządkować tą wiedzę, ale też pokazać tak od strony praktycznej, co ja razem z ESG Institute widzimy jako takie priorytety dla biznesu i w jaki sposób też doradzamy i tym dużym, ale też coraz częściej tym mniejszym, średnim firmom, jak budować swój biznes faktycznie oparty na ESG, gdzie to ESG w pewnym momencie staje się już przewagą biznesową na bardzo konkurencyjnym rynku. Ale zanim do tego, pozwólcie Państwo, że powiem parę słów o sobie i przedstawię firmę. Ja zanim zajęłam się ESG, spędziłam 25 lat pracując w różnych międzynarodowych firmach i też w różnych rolach, więc z pewnością to doświadczenie biznesowe, które wyniosłam choćby z takich firm jak Skanska, Wapco, HP, Google czy Olympus jest takie bardzo przekrojowe, bo to były i różne branże, ale też różne funkcje, w których działałam, i finanse, i dział personalny, później już na poziomie zarządu, jako prezeska zarządu czy członkini zarządu miałam przyjemność prowadzić bardzo duże organizacje. Z tematem ESG spotykałam się od bardzo dawna, tylko że to wtedy nie było nazywane ESG. Mówiło się właśnie bardziej o zrównoważonym rozwoju, o odpowiedzialnym biznesie, również CSR. Natomiast 2 lata temu założyłam ESG Institute, który jest przede wszystkim nakierowany na to, żeby razem z klientami tworzyć biznes oparty na zrównoważonym rozwoju i też budować dla nas wszystkich i biznesowo, i prywatnie po prostu lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłość. Nasze wsparcie opiera się głównie na doradztwie i czy to budowaniu strategii opartych na zrównoważonym rozwoju, czy raportowaniu działań zrównoważonego rozwoju, zarówno dla tych dużych firm, jak i dla tych mniejszych, ale też działamy punktowo, budujemy plany dekarbonizacji, pomagamy wdrożyć polityki różnorodności, teraz gorący temat, luka płacowa. Ja wiem, że dzisiaj będziemy głównie skupiać się na tematach środowiskowych, ale nie zapominajmy, że ESG to też tematy społeczne, ładu korporacyjnego.
Także tymi wszystkimi tematami pomagamy się uporać często naszym klientom w tych obszarach. Też budujemy społeczność praktyków ESG, Collaboration Hub, także jeśli Państwo będziecie chcieli więcej wiedzy i doświadczenia, to zapraszam też do kontaktu i do dołączenia do tej społeczności. Ale przechodząc już do meritum, ja w tych rozmowach na temat ESG bardzo często spotykam się z takimi opiniami: to jest chwilowy trend, wymysł Unii Europejskiej, który minie i regulacje pojawiają się, znikają. Szczególnie w tamtym roku na fali deregulacji część obowiązków związanych z raportowaniem ESG albo została przełożona na później, albo została uproszczona i to spowodowało takie poczucie, że to ESG faktycznie już umarło, już mija. Natomiast de facto rzeczywistość biznesowa pokazuje, że temat zrównoważonego rozwoju ESG staje się absolutnym priorytetem i widzę to pracując z firmami, zarówno tymi dużymi, jak i mniejszymi. Więc chciałabym uporządkować, na jakim etapie jesteśmy, jak to wygląda od strony regulacji, ale przede wszystkim jak to wygląda od strony wymagań biznesowych. Regulacje dotyczące ESG pojawiały się już od dawna. 2015 rok to jest ten rok, kiedy podpisano porozumienie paryskie i mam takie poczucie, że instytucje, które miały przełożyć to porozumienie na regulacje, długo działały w takim zaciszu, w uśpieniu i nagle ruszyło takie tsunami regulacyjne i od roku 2020, kiedy pojawił się Europejski Zielony Ład, jesteśmy zasypywani coraz to nowymi regulacjami, czy to dyrektywą CSRD, która nałożyła obowiązek przygotowywania raportów na te duże firmy, po wiele innych regulacji i tutaj Państwo reprezentując różne biznesy, różne branże, sami wiecie najlepiej, że one są bardzo często branżowe i dotyczą już wszystkich firm, mniejszych, większych, niezależnie od rozmiaru. Ta fala deregulacyjna w tamtym roku, która nazywała się pakietem Omnibus, wprowadziła właśnie takie poczucie, że regulacje ESG odchodzą już w przeszłość, w dal. No i właśnie nic bardziej mylnego, bo one dotyczyły tylko części, bardzo małej części obowiązków raportowania ESG, właśnie tej dyrektywy CSRD czy taksonomii, natomiast absolutnie nie spowodowały jakby zupełnego odwrotu od innych wymogów. A to, o czym dzisiaj będziemy też później rozmawiać, czyli szczególnie właśnie gospodarka odpadami, nabiera coraz większego znaczenia i absolutnie nie została zderegulowana. Na fali też pakietu Omnibus pojawiła się propozycja przygotowywania raportów dla małych, średnich firm, tak zwane raportowanie VSMI. O tym też powiem więcej, bo to jest takie dedykowane narzędzie, metodologia dla firm o mniejszym rozmiarze dopasowane do ich potrzeb. Ale ten rok to też rok dyrektywy EUDR dotyczącej importowania produktów, które mogą powodować wylesianie, czy przygotowywania paszportów cyfrowych produktów, więc proszę nie dać się zmylić jakby temu ogólnemu trendowi i myślenia, że deregulacja już zabiła zupełnie ESG, bo nic bardziej mylnego. Wiele regulacji pojawia się nowych cały czas, tylko część została w pewien sposób uproszczona czy odłożona w czasie, a to, co na pewno widzę, to jest rosnąca presja biznesowa, szczególnie ze strony dużych firm na cały swój łańcuch dostawców, w którym bardzo często przecież są firmy małe, na pewno firmy średnie. Więc w jaki sposób ja w tej chwili dostrzegam tą największą presję biznesową? Przede wszystkim te duże firmy, które cały czas objęte są obowiązkami, mają coraz większe oczekiwania co do swoich
klientów, do swoich dostawców, przepraszam. To się odzwierciedla różnego rodzaju kodeksami, które są wydawane, kwestionariuszami z oczekiwaniami na przekazywanie danych, z audytami, które są prowadzone już po stronie dostawców. O tym powiem parę słów więcej. No ale też te duże firmy, szczególnie które właśnie zbierają już dane, raportują, zauważyły bardzo szybko, że ESG im się po prostu opłaca, dlatego że mniejszy ślad węglowy to są też mniejsze rachunki za prąd. Mniejszy ślad wodny to są też oszczędności na wodzie, więc ta bardzo potrzebna w czasach wysokiej konkurencyjności efektywność operacyjna i po prostu optymalne koszty to jest ta chyba najważniejsza strona medalu w dyskusji o ESG, czyli opłacalność biznesu i jak można przełożyć działania ESG po prostu na wynik finansowy. Z pewnością dzisiaj będziemy też mówić dużo o tych oszczędnościach po stronie gospodarki odpadami, gospodarki obiegu zamkniętego. To też jest, myślę, taki bardzo niszowy, ale progresywny biznes, gałąź biznesu, gdzie pojawia się wiele startupów, wiele nowych pomysłów, bo one bardzo realnie właśnie wpływają na wyniki finansowe. No i rynek finansowy, to też cieszę się, że dzisiaj będziemy słyszeć tą perspektywę, bo w dzisiejszych czasach starając się o dofinansowanie czy o kredyty, bardzo często, jeśli już nie zawsze, jesteśmy przepytywani przez instytucje finansowe właśnie w tym obszarze zrównoważonego rozwoju, bo tam są też często o tym mówię, takie marchewki, czyli zachęty i nagrody za podejmowanie tych działań w ESG, które przekładają się po prostu na niższy koszt pieniądza. Więc chciałabym, żebyście Państwo pomyśleli o regulacjach jako o czymś, z czym można sobie poradzić i na szczęście po tym dosyć dużym chaosie pojawia się coraz więcej takich racjonalnych podejść, ale przede wszystkim skupili się na tym, jaką korzyść biznesową możecie uzyskać poprzez działania zgodnie z ESG, bo to naprawdę buduje Waszą przewagę konkurencyjną, pozwala wygrać z konkurentami na rynku, no i ma też wymierne korzyści finansowe. Mówiłam o dużych firmach i czego możecie się Państwo spodziewać, będąc dostawcą dla dużej firmy, a na pewno wielu z Was jest w takiej sytuacji. Po pierwsze, duże firmy przygotowują swoje raporty, w których bardzo szczegółowo opisują swoje działania i są zobowiązane do tego, żeby pozyskać wiele informacji od swoich dostawców, bo policzenie śladu węglowego w trzecim zakresie wymaga od nich właśnie przepytania dostawców o to, jakie jest choćby zużycie energii u nich, ale też myśląc tak holistycznie o gospodarce obiegu zamkniętego, też bardzo często pytają się swoich dostawców o to, czy po pierwsze przestrzegają przepisów prawnych właśnie w obszarze zarządzania odpadami, ale też jak realizują filozofię gospodarki obiegu zamkniętego. Kolejną dyrektywą bardzo ważną, która się pojawia i która obejmie te największe firmy, to jest tak zwana dyrektywa o należytej staranności, CSDDD. I te duże firmy będą zobowiązane do tego, żeby właśnie audytować swoich dostawców i sprawdzać, jak dostawcy realizują ich cele, te cele dużych firm właśnie w obszarze ESG. Plus cały Zielony Ład to jest wiele innych regulacji, które, tak jak powiedziałam wcześniej, dotyczą wszystkich, i tych dużych, i tych małych. Firmy mniejsze, wiem, że często są zalewane kwestionariuszami i wiem, że często sobie myślą, odłożę to na później, może zapomną. Proszę tego nie robić. Naprawdę warto się przygotować, warto sprostać tym oczekiwaniom, warto przygotować sobie zestaw informacji, wypełniać kwestionariusze, pokazywać
swoim dużym klientom, co już robicie, co planujecie zrobić, bo bardzo szybko możecie po prostu zostać zastąpieni przez innych, którzy zrobią to, na co Wam może nie starczy czasu czy przestrzeni. Coraz częściej spotykam się z tym, że duże firmy oczekują od swoich dostawców przejścia zewnętrznej certyfikacji. Chyba taką najczęstszą organizacją, od której oczekuje się certyfikacji, jest EcoVadis. No ale żeby przejść taką certyfikację, też trzeba przygotować sobie nie tylko zestaw informacji, ale przede wszystkim zestaw działań, które zamierzacie podjąć, aby realizować filozofię czy cele ESG i cele swoich klientów, no bo o to przede wszystkim chodzi. Pewnie też spotkaliście się już z tym, a jeśli nie, to być może bardzo szybko to nastąpi, że startując w procesach przetargowych, o przekazywanie takich informacji i też od dużych firm wiem, że te kryteria ESG są coraz wyżej punktowane, więc to może być dla Was punkt, w którym po prostu wygracie przetarg z innymi firmami na rynku, jeśli wykażecie się działalnością w tym obszarze. Wspomniałam o tym, że nie warto czekać. Duże firmy zyskały trochę czasu tą deregulacją, jeśli chodzi o przygotowywanie swoich raportów, ale ponieważ przygotowanie takiego raportu jest trudne, więc wiele firm też nie czeka i już w międzyczasie przygotowuje sobie takie testowe raporty, no ale żeby je przygotować, oczekują już dostarczenia pewnych danych od swoich dostawców, więc warto jako firma z sektora MŚP, warto mieć przygotowane takie kompendium wiedzy, taki zestaw informacji, o który Wasi klienci będą Was prosić. Na pewno należy monitorować wszystkie regulacje branżowe, czy całe spektrum regulacji Zielonego Ładu, bo taki paszport cyfrowy produktu, czy dyrektywa EUDR, o której powiedziałam na wstępie, które zaczynają już wchodzić w życie w tym roku, dotyczą wszystkich, niezależnie od wielkości. Wspomniałam o standardzie VSMI. To jest standard raportowania dobrowolny, przygotowany właśnie przez Komisję Unii Europejskiej dla małych, średnich przedsiębiorstw jako prosty i przystępny zestaw informacji, które te firmy mogą sobie przygotować. Tam jest zestaw informacji środowiskowych, choćby zużycia energii, właśnie po też informacje dotyczące gospodarki odpadami, gospodarki obiegu zamkniętego, po tematy społeczne, czyli dotyczące Waszych pracowników, aż po ład korporacyjny. Komisja Europejska też powiedziała dużym firmom, aby ograniczały zbieranie swoich informacji właśnie do tego zestawu. Więc jeśli zadajecie sobie Państwo pytanie, w jaki sposób mam przygotować takie kompendium wiedzy, informacji o tym, co robię, aby sprostać tym wszystkim oczekiwaniom, to odpowiedzią na to jest właśnie ten standard VSMI i mam coraz też więcej już klientów z branży MŚP, którzy przygotowują sobie takie raporty, a nawet bardzo często proaktywnie wysyłają je do swoich klientów, aby pokazać, co już robią. I pamiętajcie o tym, że raport to nie laurka, nie wszystko każda firma ma od samego początku. W takim raporcie jest też miejsce na to, aby napisać, czego nie macie i co planujecie dopiero wdrożyć w kolejnych latach. I nie bójcie się tego robić, bo nawet duże firmy nie mają wszystkiego i w tych swoich wielkich raportach też dopiero piszą o swoich planach i zamiarach, więc nieposiadanie czegoś nie zdyskwalifikuje Was, zdyskwalifikuje brak chęci transparentności, pokazania, co już macie, czego nie macie i co planujecie zrobić. Poprzez przygotowanie sobie takiego raportu, takiego kompendium będziecie też przygotowani na nie tylko kwestionariusze,
ale na potencjalne audyty, które coraz częściej wykonywane są przez duże firmy, a które na pewno też przyjdą razem z tą dyrektywą o należytej staranności. My też w ESG Institute organizujemy szkolenia, na które serdecznie zapraszam, które właśnie w praktyczny sposób pomagają przygotować się do raportowania według VSMI. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że będą też pytania do części Q&A, na które z chęcią odpowiem i życzę powodzenia. Dziękuję Pani Dyrektor za bardzo ciekawe przedstawienie tego tematu. Tak jak Pani wspomniała, sesja Q&A będzie na koniec, natomiast już teraz możecie Państwo oczywiście zadawać do tej części pytania, bo na koniec po prostu przeczytam je i Pani Dyrektor Agnieszka odpowie na nie. Szanowni Państwo, za chwilę już kolejny ekspert, który opowie o danych o odpadach, minimum, które musi mieć MŚP. Zapraszam Państwa serdecznie. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Pichet, prowadzę firmę AP Consulting, usługi doradcze. I tak jak Pani Agnieszka też na początku kilka słów o sobie. W zakresie odpadów można powiedzieć, że w tym systemie jestem od 2011 roku. Zaczynałem jako urzędnik w usługach publicznych, potem przechodziłem przez sekcję podmiotów komunalnych, podmiotów prywatnych, a od jakiegoś czasu prowadzę własne doradztwo w tym zakresie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele firm w tym temacie tak naprawdę do końca nie wie, jak się poruszać. W temacie związanym z ESG, w temacie związanym także z ogólnie ogólną gospodarką odpadami, bo to jest temat, który wydaje się z boku bardzo prosty, a tak naprawdę dotyczy każdej firmy, czy bez względu na jej wielkość. Tak jak Pani Agnieszka powiedziała, dzisiejszym tematem jest ESG. Ja bardziej skupię się na kwestii związanej z tematami odpadów, bo myślę, że w każdej firmie ten temat jest aktualny i w każdej firmie ten temat występuje. Zarządzanie danymi o odpadach jako element ESG, tak jak Pani wcześniej tutaj wspomnieliśmy, jest szereg dokumentów, szereg kwestii z tym związanych. Jest to CSRD, jest to ESR, ustawa o odpadach, bardzo ważny akt prawny, który nas obowiązuje i różne systemy, jeśli chodzi o formę obliczania i systemu wskaźników i kontroli danych. CSRD jest to dyrektywa Unii Europejskiej wprowadzającej obowiązek raportowania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa. Wymaga to, aby te wszystkie dane środowiskowe, społeczne, zarządcze były raportowane w sposób porównywalny, w sposób mierzalny oraz możliwy do weryfikacji przez audytora. Pracowałem w firmie, w której wdrożono system CSR. CSR jest to tak naprawdę dobrowolnym systemem, gdzie firmy mogą pochwalić się na zewnątrz, że są odpowiedzialne społeczne, mogą się pochwalić swoimi działaniami na rzecz ochrony środowiska, ale tak naprawdę ten system CSR jest takim miękkim systemem raportowania. ESG tutaj jednak już zawęża do konkretnych danych. Istnieje także obowiązek atestacji tego raportu, także ten raport nie może być wzięty, jak to się mówi, z danych z księżyca, ale musi się opierać na twardych danych związanych z działalnością biznesową danego przedsiębiorstwa i wprowadza też bardzo ważną zasadę tak zwanej podwójnej istotności, czyli tak zwaną istotność wpływu i istotność finansową. Przykładem jest dwutlenek węgla. Jak dwutlenek węgla wpływa na działanie firmy, a z drugiej strony jak działanie firmy poprzez wytwarzanie dwutlenku węgla wpływa na bezpośrednie otoczenie. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia wszystkich zasobów, które mamy na tym momencie. ESRS jest to dokładny zakres wskazań. Tutaj już mówimy tym bardziej o ESR 5, która mówi o gospodarce obiegu zamkniętego. Gospodarka obiegu zamkniętego jest ostatnio bardzo ważnym sektorem, bardzo ważnym gałęzią w tym temacie. Wiadomo, że wszyscy produkujemy odpady, coraz mniej jest miejsc
na składowanie tych odpadów i coraz większy też nacisk na to, żeby maksymalnie wykorzystać dany produkt, czyli po przetworzeniu odzyskać poprzez recykling z powrotem do obiegu i potem maksymalnie z tego wykorzystać ile się da. Jakie wskaźniki pokazuje ESRS, jaki system wskaźników warto się tutaj wokół tego trzymać? Są to na przykład całkowita masa wytworzonych odpadów w przedsiębiorstwie, masa odpadów niebezpiecznych, udział odpadów niebezpiecznych w całości, udział odpadów niebezpiecznych przekazanych do odzysku, ilość odpadów przekazanych do unieszkodliwienia, jaki jest wskaźnik jednostkowy w stosunku do przychodu. Szereg tych wskaźników tak naprawdę posiadamy. To jest tylko kwestia, w jaki sposób je zbieramy, w jaki sposób je analizujemy i w jaki sposób je możemy wykorzystać w następnych danych. System GRI 306 jest to międzynarodowy standard raportowania niefinansowego, który wymaga raportowania łącznej masy wytworzonych odpadów, odpadów przekazanych do zysków i odpadów przekazanych do unieszkodliwienia. Ja myślę, że akurat w tym wypadku jest to dosyć łatwe, bo na podstawie sprawozdań, które rejestrujemy chociażby w systemie BDO, takie wskaźniki są do wykorzystania. Ustawa o odpadach to jest bardzo ważny akt prawny, który obowiązuje nas wszystkich przedsiębiorców. W rozmaitych artykułach, które jest artykuł 66, 67, 75 i pozostałe wymienione, wprost mówimy o obowiązkach ewidencji tych zdarzeń, o zakresie danych, obowiązku sprawozdawczym i sankcjach administracyjnych. I tutaj chciałbym zwrócić kilka słów i omów o systemie BDO. Nasza firma przeważnie i jak gdyby w najważniejszej części zajmuje się właśnie rejestrem BDO, pomocą dla małych i średnich przedsiębiorstw w tym zakresie, dlatego że na swojej drodze spotykamy się z wieloma zaniedbaniami w tej kwestii, tak naprawdę pozostawieniem to osobom, które nie do końca rozumieją albo nie są na bieżąco ze zmianami prawnymi. Myślę, że warto tutaj od tego zacząć, bo to jest najważniejsze, czyli wyprowadzić system BDO, z którego tak naprawdę potem będziemy czerpać dane. Jakimi wskaźnikami ilościowymi powinniśmy się tutaj zajmować? Myślę, że tak jak wcześniej wspomniałem, przykładowym KPI może być łączna masa wytworzonych odpadów, masa odpadów niebezpiecznych, udział odpadów niebezpiecznych w procentach, wskaźnik jednostkowy odpadów względem przychodu i wskaźnik jednostkowy odpadów względem produkcji. Te dane również możemy zaczerpnąć z BDO i potem w sposób odpowiedni przeliczyć na wzorach dostępnych. Natomiast wskaźniki kosztowe to jest, tak jak tutaj napisane, na przykład koszt zagospodarowanej megatony w złotówce i w przeciągu pewnego okresu czasu tymi wskaźnikami można zdiagnozować, czy idziemy w dobrym kierunku. Ilość odpadów przekazanych do odzysku, niesamowicie ważna sprawa w systemie gospodarki obiegu zamkniętego. Nie unieszkodliwiamy, unieszkodliwienie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy już nie można wykorzystać tych surowców na odzysk. Przykładowym takim wskaźnikiem jednostkowym odpadów względem przychodu, czyli porównywalnie, jeżeli startujemy od danego miejsca, w tym wypadku jest to na przykład w lata obrotowe 2021, widzimy ilość odpadów spadająca w stosunku do miliona przychodów. Dlaczego? Dlatego, że przez system działania, system oszczędności, system korekcji możemy doprowadzić do tego, że te wskaźniki będą wyglądały tak, jak właśnie powinny być. Bardzo ważna jest struktura zagospodarowania odpadów, czyli jak najwięcej tych odpadów powinniśmy poddać odzyskowi, nie unieszkodliwym. Im więcej idzie na odzysku, tym działamy zgodnie z procedurami. Jaki czas potrzebny jest do wdrożenia kontroli i harmonogramu? Małe przedsiębiorstwa to jest od 2 do 3 miesięcy, pod warunkiem oczywiście, że wszystkie dane są wyprowadzone zgodnie z raportowaniem. Średnie przedsiębiorstwo to jest do 6 miesięcy, duże przedsiębiorstwo do roku. Etapy, tak jak pani Agnieszka tutaj wspomniała wcześniej, to są przede wszystkim analiza zgodności, metodologia, audyt wewnętrzny, czyli sprawdzenie tak naprawdę
od czego zaczynamy i co jest dla nas najważniejsze. Tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, w mojej ocenie, jako firmy prowadzonej system BDO, czyli tak naprawdę prowadzącej dla firm ten rejestr, dla mnie najważniejsza jest poprawność tego rejestru, czyli wyprowadzenie go nawet w zaległości lat poprzednich. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie musimy się cofnąć do 5 lat wstecz, ale dajemy sobie z tym radę. Na tym slajdzie pokazane są na ten moment, jak to wygląda z punktu widzenia rozporządzeń i dyrektyw, chociaż jak tutaj wcześniej wspomniano, jest coś takiego na ten moment jak stop clock, czyli przesunięcie o 2 lata tematów związanych z raportowaniem, tematów związanych z dużymi firmami, ale myślę, że od tego nie uciekniemy. Coraz więcej podmiotów w ogłoszeniach przetargowych i coraz więcej też w systemach zamówień publicznych jest naciskiem, żeby ESG było wdrażane w firmach i myślę, że od tego nie uciekniemy. Małe firmy coraz częściej się pytają, w jaki sposób do tego podejść i myślę, że najbliższe 2 lata będą bardzo intensywne w tym zakresie. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam do kontaktu, szczególnie w tych zakresie tych firm, które na ten moment mają być może problem z rejestrem BDO, bo jak powiedziałem, to jest podstawa do tego, aby rozpocząć dobrą rozmowę na temat ESG. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wystąpienie, a już za chwilę porozmawiamy z kolei o opłatach za korzystanie ze środowiska, jak nie przepłacać i nie ryzykować. Zapraszam Państwa do wystąpienia pana Piotra Szklarskiego z UMWW. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Moim zadaniem dzisiaj jest przedstawienie Państwu informacji na temat opłat za korzystanie ze środowiska. Właśnie w takim kontekście ze strony podmiotu, jak to robić, żeby te opłaty były zrobione dobrze i nie ryzykować w przypadku jakiejkolwiek kontroli. Parę słów o mnie. Ja jestem pracownikiem Departamentu Korzystania Informacji o Środowisku w Urzędzie Marszałkowskim już od 11 lat. Zajmuję się tematyką związaną właśnie z opłatami za korzystanie ze środowiska, ale również zajmuję się kontrolami. Dlatego też troszkę z innej strony mam pogląd na kwestię tego, jak podejść do tej całej tematyki opłat. I myślę, że nie ma co przedłużać. Przejdźmy do tej naszej prezentacji. Pierwsza rzecz, którą trzeba sobie omówić w kwestii opłat za korzystanie ze środowiska, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie tak naprawdę, czym te opłaty są. Generalnie opłaty za korzystanie ze środowiska są implementacją unijnej zasady zanieczyszczający płaci. Jest to środek finansowo-prawny określony w ustawie Prawa ochrony środowiska. I ten obowiązek opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy każdego podmiotu, który w związku ze swoją działalnością w jakikolwiek sposób zanieczyszcza środowisko, czy wprowadza gazy pyłu do powietrza, czy składuje odpady. Więc zasada jest taka, jeżeli ktoś swoim działaniem w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej zanieczyszcza środowisko, jest zobowiązany zapłacić za to, że to środowisko zostało zanieczyszczone, po to, żeby uzyskać środki finansowe, żeby można było podjąć działania zmierzające ku temu, żeby te skutki wprowadzania tych zanieczyszczeń ograniczyć, a być może nawet cofnąć. Druga rzecz, którą musimy sobie omówić, to musimy ustalić, kto tak naprawdę podlega opłatom za korzystanie ze środowiska. Generalnie opłatom za korzystanie ze środowiska podlegają podmioty korzystające ze środowiska, które zostały określone już w artykule 3 ustawy Prawa ochrony środowiska i tam mamy katalog. Jest zdefiniowane to pojęcie podmiotu korzystającego ze środowiska. I tak, jako podmiot korzystający ze środowiska przede wszystkim są to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i to jest w zdecydowanej większości ta grupa. Są to również osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie,
Korzystającymi ze środowiska są również jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami, czyli wszelkiego rodzaju szkoły, urzędy, instytucje, szpitale, domy opieki społecznej i tak dalej. W związku z tym, że oni korzystają ze środowiska w zakresie, nie wiem, eksploatacji pojazdów czy eksploatacji kotłowni, również są postrzegani jako korzystający ze środowiska. Podmiotem korzystającym ze środowiska może także być również osoba fizyczna, ale w ustawie jest dopisek taki, że tylko w takim zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. Teoretycznie jest to możliwe, że osoba fizyczna korzysta ze środowiska w takim zakresie, w którym wymaga pozwolenia. Na przykład nikt nie zabroni osobie fizycznej eksploatować kotłownię węglową na przykład o mocy cieplnej powyżej 5 MW, co wydaje się ekonomicznie całkowicie nieuzasadnione, ale też nie jest wykluczone. Więc jeżeli takie działanie taka osoba fizyczna by prowadziła, no to też wtedy jest postrzegana jako podmiot korzystający ze środowiska i na podstawie tego zakresu, jakiego korzysta ze środowiska, jest zobowiązany tutaj sprawozdawać do marszałka opłaty i również je wpłacać. Tu na slajdzie jest także dopisek dotyczący eksploatacji instalacji. W przypadku, kiedy obowiązek poniesienia opłaty jest związany z eksploatacją instalacji, wtedy podmiotem obowiązanym do ponoszenia opłat jest ten, który tę instalację prowadzi. I ten zapis odnosi się głównie do takiego przypadku, gdzie mamy jakieś użyczenie instalacji, że jest jeden właściciel instalacji, ale korzysta na zasadzie wynajmu czy jakiejś umowy cywilnoprawnej inny podmiot, to jako korzystający ze środowiska jest uznawany ten, który faktycznie z tej instalacji korzysta, a nie tylko ten, który jest właścicielem. Ważny temat w kontekście opłat za korzystanie ze środowiska to składowanie odpadów. Za składowanie odpadów też naliczane są opłaty za korzystanie ze środowiska i generalnie podmiotem korzystającym ze środowiska w kontekście składowania odpadów jest w zdecydowanej mierze zarządzający składowiskiem, no bo generalnie zarządzający składowiskiem są zobowiązani do naliczenia tych opłat, ale również w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia z jakimiś naruszeniami w zakresie gospodarki odpadami, czy gdzieś pozostawione odpady, czy zakopane gdzieś w jakimś miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, trzeba się liczyć z tym, że takie działanie, poza tym, że przede wszystkim zanieczyszcza środowisko i stanowi zagrożenie, niesie za sobą również obowiązek naliczenia opłaty oraz usunięcia tych odpadów, więc w momencie, kiedy te odpady zostaną usunięte, będziemy wiedzieć, ile tego jest i jak długo to leżało, te odpady. Wtedy ten, który takiego naruszenia się dopuścił, jest zobowiązany do naliczenia opłaty za składowanie odpadów, w tym przypadku opłaty podwyższonej, które kwoty idą już w setki tysięcy złotych, o ile nie w miliony czy dziesiątki milionów. Więc trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli słyszymy w przestrzeni medialnej o takich porzuconych odpadach, gdzieś zakopanych, gdzieś w jakimś magazynie pozostawionych, jeżeli dojdzie do sytuacji, że będziemy wiedzieli, kto to spowodował takie działanie, ta osoba, która się tego dopuściła, będzie zobowiązana do tego, żeby taką opłatę naliczyć. A jeżeli nie zrobi tego sam, no to niestety wtedy nasza rola jako urzędu jest taka, że tą opłatę trzeba w drodze decyzji administracyjnej wymierzyć. Teraz na tym slajdzie przedstawiłem te działania, te zakresy korzystania ze środowiska, które wchodzą w skład całego pojęcia, które nazywamy opłaty za korzystanie ze środowiska, czyli opłaty za korzystanie ze środowiska ponosimy za przede wszystkim wprowadzanie gazów i pyłu do powietrza, to jest ponad 90% podmiotów, które sprowadzają opłaty za korzystanie ze środowiska, to właśnie w zakresie wprowadzania gazów i pyłu do powietrza. Przede wszystkim pojazdy, eksploatacja pojazdów, eksploatacja kotłowni, do tego jeszcze emisje technologiczne. To jest ta grupa podmiotów. Opłaty za korzystanie ze środowiska także ponosimy za przyznane uprawnienie do emisji gazów cieplarnianych, tylko że opłaty za przyznane uprawnienia dotyczą bardzo wąskiej i specyficznej grupy podmiotów, które na takie działanie muszą uzyskać pozwolenie. Więc jeżeli ktoś uczestniczy w takim systemie handlu uprawnieniami do emisji i ma na to pozwolenie, to także w zakresie przyznanych uprawnień
musi taką opłatę ponosić. No i trzecia grupa podmiotów to składowiska odpadów, dość wąska w województwie wielkopolskim grupa, aczkolwiek odpowiadająca za znaczną część wpływów za opłaty za korzystanie ze środowiska, właśnie składowiska odpadów. Do tego również, tak jak powiedziałem przed chwilą, też te podmioty, które dopuszczają się naruszeń w zakresie składowania odpadów. Tu pytanie widzę, że się pojawiło na komentarzu, jak urząd naprawia środowisko za pieniądze, które firmy płacą. System funkcjonuje tak, o tym będę mówił jeszcze później, na sam koniec miałem zamiar o tym powiedzieć. Opłaty za korzystanie ze środowiska, które są wpłacane na konto marszałka, są dalej redystrybuowane na konta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na rachunki bankowe gmin i powiatów. I generalnie zasada jest taka, że te pieniądze, które zostają przekazane z opłat, mają służyć do tego, żeby poprawić jakość tego środowiska. Więc to nie Urząd Marszałkowski jakby prowadzi główne te działania, żeby to środowisko poprawić, ale właśnie powiaty, gminy i fundusze ochrony środowiska. Dalej, jakie są obowiązki tych podmiotów korzystających ze środowiska, skoro wiemy, kogo już to dotyczy i czym są te opłaty? Przede wszystkim w kontekście właśnie Urzędu Marszałkowskiego to jest ustalenie we własnym zakresie wysokości należnej opłaty i wniesienie jej na rachunek bankowy marszałka właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Czyli tam, gdzie podmiot korzysta ze środowiska, to na konto bankowe marszałka właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska taką opłatę wnosi. Wyjątek stanowią tak naprawdę urządzenia mobilne, pojazdy i w przypadku eksploatacji pojazdów zasada w prawie ochrony środowiska jest taka, że opłatę wpłacamy na konto marszałka właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu. Czyli podmiot ma powiedzmy główną siedzibę w Warszawie, ale ma oddziały w województwie wielkopolskim i powiedzmy w województwie śląskim, dwie instalacje i te instalacje, które działają w tych dwóch województwach, za samą instalację stacjonarną opłatę wnoszą do tych marszałków właściwie ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, ale całe pojazdy z całej firmy, bez względu na to, gdzie te pojazdy jeździły, wnosi się dla marszałka właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu, w tym przypadku, o którym mówię, do Warszawy. Kolejny obowiązek: posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów i to jest obowiązek wynikający oczywiście z ustawy o odpadach. Kolejne obowiązki: termin złożenia wykazu to jest 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, więc jeżeli mówimy o sprawozdawczości za rok 2025, to mamy jeszcze ponad 2 tygodnie na realizację tego obowiązku. Ważna informacja: opłatę wpłaca się na konto marszałka w przypadku, gdy dla co najmniej jednego z komponentów opłata wynosi powyżej 800 zł, czyli to jest taki limit. Jeżeli wliczona opłata wynosi do 800 zł, to opłaty nie wpłacamy, tylko sporządzamy wykaz i przedkładamy wykaz opłat marszałkowi. A w przypadku, kiedy taka opłata wynosi do 100 zł, wtedy nie ma obowiązku przedkładania marszałkowi wykazów. Podkreślam, nie ma obowiązku przedkładania wykazów, a nie sporządzenia. Jest to o tyle istotne, że często mamy takie pytania, że do 100 zł nie muszę sporządzić. Trzeba sporządzić, żeby wiedzieć, jaka ta opłata jest, ale jeżeli opłata wychodzi do 100 zł, nie przedkładamy go marszałkowi. Wykazy sporządzamy na odpowiednich wzorach formularzy i stawki opłat. Tu na slajdzie podałem publikatory. Wzór wykazu jest w rozporządzeniu opublikowany. Stawki opłat co roku są aktualizowane w Monitorze Polskim. Jak sobie Państwo ten QR kod skanujecie telefonem, to powinno Państwa odnieść do strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego, gdzie te aktualne stawki i wzory formularza Państwo znajdziecie. Temat tego szkolenia, jak nie przepłacać tutaj w kontekście opłat,
trzeba poruszyć kwestię opłaty podwyższonej. Istnieje coś takiego jak opłata podwyższona i ona jest ponoszona w momencie, kiedy podmiot korzystający ze środowiska korzysta z tego środowiska bez wymaganego pozwolenia, czyli wymaga pozwolenia, a go nie ma. W przypadku, kiedy korzysta z środowiska i ma to pozwolenie, ale przekracza jego warunki, wtedy mówimy o naruszeniu, korzystaniu z przekroczeniem lub naruszeniu warunków określonych pozwoleń, wtedy opłaty podwyższonej nie ma. W takim przypadku mamy do czynienia z administracyjną karą pieniężną, ale to wymierza inspektor ochrony środowiska. Opłata podwyższona w przypadku braku pozwolenia wynosi 500% opłaty podstawowej, więc trzeba mieć na uwadze, że ta wysokość opłaty podwyższonej jest dosyć istotna, no i trzeba ją po prostu doliczyć do opłaty podstawowej. Dalej informacje, które są potrzebne do przeraportowania opłat za korzystanie ze środowiska przy opłatach środowiskowych. Te dane będą analogiczne do tego, co Państwo powinniście sprawozdawać w KOBiZE, bo w tej chwili mamy taką podwójną sprawozdawczość. Sprawozdanie do KOBiZE jest informacyjne do końca lutego, sprawozdanie do marszałka opłatowe do końca marca, ale generalnie, żeby prawidłowo rozliczyć opłaty, to trzeba przygotować dane. Czyli tak jak tu wskazałem na tym slajdzie, musimy wiedzieć, ile zużyliśmy paliw, pojazdy plus ewentualne kotłownie, musimy określić czas pracy instalacji technologicznych, powinniśmy wiedzieć, ile zużyliśmy materiałów do produkcji, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani, przeprowadzić pomiary emisji i mieć te wyniki pomiarów. Oczywiście nikt nikomu nie zabroni prowadzenia pomiarów bez takiego obowiązku, ale generalnie pomiary wykonują podmioty, które są do tego zobowiązane. Trzeba też mieć gdzieś pod ręką operator ochrony powietrza, pozwolenie emisyjne lub zintegrowane, żeby tam poszukać też danych, które mogą nam posłużyć przy raportowaniu opłat, to z czego musimy się, z jakich instalacji się sprawozdać. Powinniśmy również skompletować sobie kartę charakterystyki substancji chemicznych, które wykorzystujemy w procesach technologicznych, jeżeli takie są u nas w firmie. No oczywiście musimy też rzetelnie prowadzić ewidencję odpadów, ale ten obowiązek wynika też z przepisów ustawy o odpadach. Teraz kilka informacji o błędach, które się najczęściej pojawiają w kwestii opłat i to wynika też z naszej praktyki przy rozliczaniu opłat i przyjmowaniu wykazów. Często są pomyłki w stosowanych stawkach, podmioty biorą stawki z poprzednich lat, często są też błędy rachunkowe, to się zdarza, jeżeli ktoś sobie ręcznie taki wykaz robi, często się takie problemy zdarzają, ale też również wykazy generowane z KOBiZE też zawierają często błędy rachunkowe. Jest brak czasem naliczenia opłat za wszystkie substancje emitowane do powietrza w wyniku prowadzenia działalności. Często są tylko te, które są określone dopuszczalne limity w pozwoleniu i tak nie powinniśmy robić. Przy opłatach za korzystanie ze środowiska powinniśmy uwzględniać wszystkie emisje, które występują na terenie firmy, nie tylko te, dla których określono limity w pozwoleniu. Ten limit jest potrzebny do tego, żeby jakby dochować tych zapisów ustawy, zapisów pozwolenia, no ale generalnie opłaty za całą działalność, a nie tylko za to, na co mamy pozwolenie. Naliczenie opłat wyłącznie za źródła bądź zanieczyszczenia ujęte w pozwoleniu. To się trochę wiąże z tym poprzednim punktem. Nieprawidłowo naliczane są opłaty podwyższone. Opłaty podwyższone naliczamy za te substancje, które wymagają uzyskania pozwolenia, czyli te, dla których określono wartości odniesienia. Jeżeli instalacja generalnie wymaga pozwolenia, to liczymy opłatę podwyższoną za emisję tych substancji, dla których określono poziomy odniesienia substancji w powietrzu. Często mamy do czynienia z tym, że podmioty nieprawidłowo dobierają wskaźniki emisji, sobie wybierają tą substancję z tego zestawu wskaźników, a inną z innego, więc to też jest częstym błędem. Mamy często do czynienia z brakiem spójności z innymi systemami, czy to z KOBiZE, czy z Centralnym Rejestrem Operatorów Urządzeń Chłodniczych. Mamy możliwość jakby porównania danych, więc jesteśmy w stanie do tego dojść, że coś się tutaj nie zgadza, więc to też jest błąd, który często się zdarza. Mamy też błędy dotyczące braku sposobu wyznaczenia lub opisu źródła wskaźnika, brak spójności pomiędzy wielkością charakteryzującą dany proces a wskaźnikami emisji. Generalnie w wykazie wszystko z siebie powinno wynikać, czyli wielkość charakterystyczna, wskaźnik daje nam wielkość emisji, a to nie zawsze jest ze sobą w wykazach połączone. Brak informacji o
dotyczących wszystkich obiektów, niewskazanie miejsca korzystania ze środowiska, brak podziału na gminy, brak podpisów, bardzo istotna rzecz, wykaz opłat powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, często tych podpisów brakuje, albo są wykazy podpisane przez niewłaściwe osoby. Brak też lub niepełna informacja dotycząca stanu formalno-prawnego, dotyczące na przykład terminu obowiązywania pozwolenia. I teraz jak tu uporządkowane dane mogą obniżyć koszty i przygotować się do kontroli? To tak naprawdę zależy od tego, co mamy w firmie. Na pewno do kontroli trzeba się przygotować, trzeba wiedzieć, co się dzieje na terenie firmy i ten zakres danych, które mamy przygotować, na pewno się będzie różnił. Ale na pewno musimy przygotować informacje o zużyciach paliw, wielkości produkcji, skąd wzięliśmy wskaźniki. Istotne jest to, żeby przygotować na przykład, jeżeli stosujemy lotne związki organiczne, bilans NZO. Dobrze by było przygotować faktury, jeśli chodzi o paliwa, plus ewentualne zestawienia, tak żeby w czasie kontroli nie trzeba było przeszukiwać wszystkich faktur, czyli na przykład dostajemy zestawienie faktur, podliczenie, żebyśmy mogli sobie wybrać, którą fakturę na przykład sprawdzić, żeby nie trzeba było tego wszystkiego przeglądać. Trzeba też przy przygotowaniu do kontroli na pewno przeanalizować wymagania formalno-prawne i sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko, co nas dotyczy, spełniamy. Parę słów o tym, co się dzieje z opłatami, to już mówiłem. Zarząd województwa prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy, wpływy przekazywane są na rachunki bankowe funduszy, budżetu powiatów i gmin, no i środki przeznaczone są co do zasady na finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska. A tak orientacyjnie, żebyście Państwo też wiedzieli, o jakich kwotach tutaj mówimy. Pierwsza tabelka ta u góry pokazuje ilość przedłożonych sprawozdań do marszałka za 2024 rok, które wpłynęły w 2025, czyli łącznie prawie 10 000 sprawozdań, z czego łączna suma opłat wynosiła ponad 111 milionów złotych, więc tak wyglądają te kwoty. No i one potem są przekazywane dalej na rachunki, o których wcześniej wspominałem. I jeszcze taki bonus dla Państwa od nas. Kilka lat temu nasz departament sporządził taką broszurę informacyjną o obowiązku podmiotu w zakresie korzystania ze środowiska. Można sobie tutaj ten kod QR zeskanować i Państwa odniesie do strony internetowej naszego urzędu, gdzie ta broszura w PDF jest do pobrania, ale też możecie sobie Państwo wejść na stronę, poszukać tej broszury. Tam są dość prosto, myślę, w dość przystępnym języku opisane obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska, w zakresie opłat, w zakresie odpadów, więc opłat produktowych. Więc jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to zapraszam, można skorzystać. Jest to tutaj dla Państwa przygotowane za darmo. Jeszcze dosłownie 3 słowa o takim narzędziu, które nasz urząd, w zasadzie prawie każdy urząd marszałkowski w kontekście opłat za korzystanie ze środowiska udostępnia. Jest to ekopłatnik. To jest takie darmowe narzędzie, jeżeli Państwo będą chcieli taki wykaz sporządzić, jednocześnie wyzbywając się wszelkich błędów związanych z rachunkami, błędami rachunkowymi, czy brakiem spójności między wielkościami charakterystycznymi a wskaźnikami, to ekopłatnik jest o tyle fajny, że on już tu ma wszystko wgrane, nie trzeba szukać wzoru wykazów, więc można skorzystać. Tam trzeba się zarejestrować, a rejestracja polega tylko i wyłącznie na podaniu adresu e-mail i wymyśleniu sobie hasła, żeby system dane pamiętał. I można sobie po prostu taki wykaz sporządzić, ale ważna informacja jest taka, że na chwilę obecną trzeba go wydrukować, podpisać ręcznie albo wygenerować dokument elektroniczny w formacie na przykład PDF i podpisać elektronicznie i wysłać elektronicznie za pomocą e-torrentry czy ePUAP. Więc tak to wygląda, tak można z tego korzystać. No i to tyle z mojej strony. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania, to zapraszam. W sesji pytań także jestem dostępny. Także dziękuję bardzo. Dziękuję za tutaj wystąpienie pana Piotra. Szanowni Państwo, nie będę już dłużej przedłużał. Przejdźmy już do ostatniej prezentacji na dziś, czyli do preferencyjnej oferty Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.
Szanowni Państwo, Wielkopolski Fundusz Rozwoju, najpierw zacznę, czym w ogóle jest nasza instytucja. Jesteśmy instytucją publiczną, jesteśmy spółką samorządu województwa wielkopolskiego i uzupełniamy lukę finansową występującą na rynku poprzez wsparcie finansowe wbudowane o fundusze Unii Europejskiej i tutaj posiadamy środki z 3 perspektyw finansowych, z 2 zwróconych 2007-2013 i 2014-2020, a także posiadamy środki z najnowszej perspektywy finansowej 2021-2027. Udzielamy przede wszystkim preferencyjnej oferty na preferencyjnych warunkach i naszym celem jest rozwój województwa wielkopolskiego. Szanowni Państwo, te 3 umowy, które podpisaliśmy, to ponad 1,9 mld złotych, które przeznaczyliśmy na rozwój Wielkopolski. Zawarliśmy ponad 12 000 pożyczek już udzieliliśmy i dodatkowo ponad 5 000 podmiotów wsparliśmy w ramach naszej oferty. Tutaj, nie będąc gołosłownym, chciałbym Państwu pokazać taką mapkę wsparcia pomocy WFR i można powiedzieć, że z naszym wsparciem dotarliśmy już praktycznie wszędzie, do każdego powiatu, ponieważ nie ma tutaj powiatu na tej mapce, który by nie został objęty wsparciem. Jeśli chodzi o atuty naszego finansowania, to przede wszystkim preferencyjne oprocentowanie, bardzo korzystne, możliwe nawet już od 0,5% stałe lub zmienne. Nie pobieramy prowizji i opłat. Finansowanie jest bardzo elastyczne, bo nawet do 20 milionów złotych i także tutaj długi okres spłaty jest możliwy, bo nawet 20 lat. Jest możliwa także karencja w spłacie zobowiązań, a także podchodzimy elastycznie do wkładu własnego. Co przede wszystkim, Szanowni Państwo, finansujemy? Cele obrotowe i przedsięwzięcia inwestycyjne. Z naszej oferty możecie Państwo sfinansować zakup maszyn czy urządzeń, ale także zakup nieruchomości. Możecie Państwo sfinansować działania rewitalizacyjne, a także inwestycje ekologiczne. Dodatkowo z naszej oferty możecie Państwo pozyskać środki na realizację zamówień publicznych. Dodatkowo możecie Państwo z naszej oferty sfinansować rozwój swojej działalności na nowe rynki zagraniczne. Odbiorcami naszego wsparcia są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, natomiast nie tylko, bo także podmioty publiczne, w tym JST, organizacje pozarządowe. Głównym tutaj warunkiem jest to, aby dany podmiot znajdował się na terenie województwa wielkopolskiego. Naszą ofertę podzieliłbym na takie 2 sekcje. Przede wszystkim produkty bezpośrednie i tutaj pożyczka regionalna, pożyczka ekspansja, pożyczka miejska i linia reporęczeniowa. Jeśli chodzi o pożyczkę regionalną, to tutaj wsparcie bardzo korzystne, bo nawet do 20 milionów złotych, które służyć ma docelowo realizacji kontraktów w ramach zamówień publicznych. Możliwe tutaj są 2 cele do sfinansowania, zarówno inwestycyjne, jak i obrotowe. I tutaj, żeby też nie być takim gołosłownym, chciałbym powiedzieć Państwu, co de facto można sfinansować, bo przede wszystkim tutaj do tego zaliczają się projekty budowlane czy usługowe. Możecie Państwo zakupić materiały potrzebne do zrealizowania tego zamówienia, zapłatę wynagrodzeń czy należności za usługi nadzoru. Jeśli chodzi o pożyczkę ekspansję, to tutaj finansowanie do 10 milionów złotych i tutaj jest ono takie dwojakie, bo może być o charakterze inwestycyjnym i lub obrotowym, natomiast to obrotowe jedynie do 50% wartości jednostkowej pożyczki. Docelowo wsparcie to ma służyć rozwojowi eksportu lub w ogóle zaczęcia takiego eksportu na rynku zagranicznym poprzez na przykład sfinansowanie budowy nieruchomości bądź jej modernizacji. Możecie Państwo sfinansować zakup środków trwałych lub maszyny, urządzenia. Dozwolone są także finansowanie działań informacyjno-promocyjnych czy bieżących wydatków. Z kolei pożyczka miejska to tutaj przede wszystkim finanse na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które docelowo mają wpływać pozytywnie na obszary miejskie w zakresie takim gospodarczym lub społecznym. Natomiast to nie jest jedyny cel, ponieważ możecie Państwo sfinansować także wkład własny do projektów z najnowszej perspektywy finansowej z funduszy europejskich dla Wielkopolski 2021-2027.
I tutaj chciałbym zaznaczyć, że mamy tutaj bardzo preferencyjne warunki finansowania dla projektów z obszarów strategicznych interwencji, a także obejmujących innowacyjne rozwiązania Smart City i proekologiczne. Tutaj dzięki temu możecie Państwo uzyskać bardzo korzystne oprocentowanie, bo jeżeli się wpiszecie Państwo w dwa te działania, to tutaj jest możliwe oprocentowanie od 1,43%. Finansowanie od 500 000 do 20 milionów, długi okres spłaty, bo nawet 20 lat i karencja do 24 miesięcy i udział własny możliwy tutaj 0%. Mamy także, tak jak wspomniałem, w naszej ofercie bezpośredniej pożyczkę rewitalizacyjną. To jest pożyczka z najnowszej perspektywy finansowej, czyli tej 21-27 i co można w zasadzie z tego wsparcia sfinansować? Przede wszystkim budowę lub przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remont budynków, takich zabytków, ale nie tylko zabytków, bo oczywiście są także takie budynki, które nie znajdują się w spisie i rejestrze zabytków i to też jest możliwe do sfinansowania. Możecie Państwo zagospodarować przestrzeń publiczną tutaj poprzez tworzenie lub modernizację terenów zieleni. Możecie Państwo sfinansować poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, a także dokonać renowacji wspólnych budynków mieszkalnych. Takie jedynie przykładowe elementy inwestycji końcowej to tutaj remont bądź przebudowa elewacji, fasad czy dachu. Możecie Państwo sfinansować modernizację różnego typu instalacji, bo grzewczych, elektrycznych, gazowych, a także wodno-kanalizacyjnych. Możecie Państwo również zagospodarować teren przyległy do tego rewitalizowanego obiektu, czyli na przykład park, ogólnie małą architekturę lub ogrodzenia. Możecie Państwo sfinansować zakup niezbędnego wyposażenia, a także dokonać termomodernizacji takiego budynku. Dla bezpieczeństwa możecie Państwo także zainstalować monitoring. Dodatkowo możliwe jest także sfinansowanie inwestycji związanej z podłączeniem się do sieci do infrastruktury sieciowej. Jeśli chodzi o takie ważne warunki, to tutaj chciałbym zwrócić uwagę na de facto 3 aspekty. Przede wszystkim inwestycja musi zakładać występowanie elementów komercyjnych, nie musi w całości, mogą być jedynie elementy. Druga najważniejsza rzecz, Państwa inwestycja musi z gminnych programów rewitalizacji. Bez tego niestety nie będziemy mogli wspomóc Państwa projektu, natomiast nic straconego, wtedy możliwa jest jeszcze pożyczka miejska. Ta inwestycja, ten projekt musi także się przyczyniać do redukcji problemów społecznych i gospodarczych, a także do zielonej transformacji obszarów rewitalizowanych. Musi ten projekt także utrzymywać założony efekt przez co najmniej 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia. I co ważne, tutaj przedsięwzięcia mogą być realizowane zarówno na miejskich obszarach, jak i wiejskich. Kto może przede wszystkim aplikować o pożyczkę rewitalizacyjną? Szeroki tutaj katalog, bo zarówno instytucje i przedsiębiorstwa publiczne, jak i jednostki podległe pod nie, to znaczy pod jednostki samorządów terytorialnych, które posiadają osobowość prawną, mogą także kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty z sektora prywatnego, a także podmioty ekonomii społecznej. Jeśli chodzi o tutaj zakres wsparcia, jakim możemy Państwa wspomóc, to od 0,5 miliona do 5 milionów złotych. Tutaj nie wymagamy udziału własnego. Karencja tutaj, przepraszam, finansowanie nawet na 12 lat jest dostępna i tutaj bez żadnych prowizji i opłat. Przede wszystkim tutaj zwróciłbym uwagę i chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, że oprocentowanie tutaj jest możliwe nawet od 0,5%. Przechodząc dalej do naszej oferty bezpośredniej, to tutaj mamy w swojej ofercie także linię reporęczową. Jest to dość nietypowy produkt, ponieważ skierowany stricte do funduszy poręczeniowych, natomiast Państwo jako beneficjenci pośredni możecie z tego skorzystać, ponieważ wdrażamy ten produkt przy współpracy z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, którzy mogą udzielić Państwu poręczeń, transakcji o charakterze obrotowym bądź inwestycyjnym. Jeśli chodzi o ten drugi aspekt wsparcia, czyli te produkty pośrednie, to mamy tutaj takie 2 produkty. Przede wszystkim pożyczka prorozwojowa 3 i pożyczka operacyjna.
W ramach pożyczki prorozwojowej 3 tutaj finansowanie jest możliwe do 500 000 złotych. Docelowo mają te przedsięwzięcia służyć rozwojowi województwa, znaczy służyć rozwojowi firm na terenie województwa wielkopolskiego. Wydatki tutaj możliwe są w dofinansowania zarówno inwestycyjne, jak i obrotowe i tutaj do 80% mogą to być wydatki obrotowe i tutaj chciałem zaznaczyć, że to jest na tyle atrakcyjne wsparcie, że bardzo szybko znika, ponieważ mimo, że tutaj Państwu pokazuję, jacy pośrednicy wdrażają to wsparcie, to obecnie jedynie Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg w Nowej Rudzie wdraża to wsparcie. Natomiast no, po prostu bym śpieszył się, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym wsparciem. Natomiast nie jest wykluczone, że inni pośrednicy też będą wdrażać to wsparcie, będą wznawiać nabór po prostu, więc też śledziłbym ich social media czy stronę internetową. No i pożyczka operacyjna 3, pożyczka operacyjna, finansowanie do 500 000 złotych. Tutaj kapitał obrotowy przede wszystkim, czyli finansowanie wydatków typowo bieżących związanych z prowadzoną działalnością, w tym podatku od towarów i usług. I tutaj wsparcie to w swojej ofercie posiada Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i oni wdrażają to wsparcie jest nadal dostępne, więc jak najbardziej zachęcam do składania wniosków. I żeby tutaj też nie być gołosłownym, chciałbym Państwu pokazać, co tak de facto już wsparliśmy, bo tutaj mamy zarówno duże projekty sfinansowane, jak i małe. W ramach pożyczki Expansja tutaj na przykład duży taki projekt budowa zakładu produkcyjnego na prawie 10 milionów. Pożyczka regionalna to też tutaj przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Natomiast na przykład z pożyczki prowadzimy już taki mniejszy produkt, takie mniejsze działanie było finansowane, bo bieżące koszty prowadzenia firmy czy drobny sprzęt. No i pożyczka biznes. I tutaj, szanowni Państwo, to jest drugi produkt wdrażany przez nas pośrednio oczywiście w ramach najnowszej perspektywy finansowej. I tutaj co możecie Państwo sfinansować? Inwestycje i cele obrotowe do 20% tych celi obrotowych, wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych. Możliwe jest także dosfinansowanie wdrażania nowoczesnych modeli biznesowych, wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych, czy dostosowanie profilu działalności i modelu biznesowego do skutków wywołanych jakimiś zmianami społeczno-gospodarczymi. Finansowanie do 3 milionów złotych, okres spłat do 10 lat, karencja do 8 miesięcy i tutaj nie wymagamy udziału własnego, ani nasi pośrednicy też nie wymagają. Oprocentowanie bardzo korzystne, bo od 1,5% i tutaj bez prowizji i opłat. I obecnie produkt ten, nabór został wznowiony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, więc jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, to ten pośrednik aktualnie udziela tego wsparcia. Szanowni Państwo, Wielkopolski Fundusz Rozwoju to nie tylko pożyczki i poręczenia, to także takie wydarzenie jak dzisiaj, czyli webinary, konferencje dla tysięcy odbiorców, już około 200 takich wydarzeń przeprowadziliśmy o różnej tematyce finansowej, rozwojowej, biznesowej, ESG, tak jak dzisiaj. Z mojej strony to wszystko i chciałbym od razu Państwa zaprosić na długo wyczekiwaną sesję Q&A. Zapraszam Państwa serdecznie. Dzień dobry, po krótkiej chwili witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj Pan Piotr jest włączony, jeszcze czekamy. Mamy Pana Andrzeja Picheta i jeszcze Panią Dyrektor. Poprosimy, żeby nam się tutaj pokazało. Chyba Pani Dyrektor teraz ma wyłączony mikrofon, Pan Andrzej ma teraz chyba wyłączony. Ok, teraz widzę, wszyscy mamy już włączone mikrofony. Zatem pierwsze pytanie, które wpadło do nas de facto na adres mailowy do Pani Dyrektor Agnieszki Orłowskiej. Jakie realne korzyści biznesowe może odnieść mała firma z rzetelnego raportowania komponentu środowiskowego, czyli tego E?
Tak, dziękuję bardzo za pytanie. No na pewno zacznę biznesowo, tak? Zacznę od tego, że w momencie, kiedy tworzymy swój pierwszy raport, mamy dane, a dane to jest wstęp do tego, żeby zorientować się, gdzie jest jakaś nieefektywność procesowa i gdzie możemy po prostu wprowadzić proste usprawnienia. Ja zawsze powtarzam w rozmowach o energii, że dla mnie najlepszą energią jest ta, której się nie zużywa, to znaczy efektywność energetyczna to jest ten pierwszy krok, który firma powinna podjąć na swojej drodze do dekarbonizacji, ale ona po prostu też stanowi wymierne oszczędności finansowe. Więc spojrzenie na dane pozwoli Wam ustalić, gdzie możecie coś polepszyć po prostu w swoich procesach i gdzie też zaoszczędzić finansowo. Ale tą większą korzyścią, która może nie jest taka dostępna od razu, to jest po prostu budowanie swojej przewagi konkurencyjnej i wygrywanie w przetargach z innymi firmami, bo musicie Państwo pamiętać, że te duże firmy, które mają strategię ESG, jednym z częstych takich celów, które w tych strategiach wymieniają, to jest procent dostawców, z którymi współpracują, a którzy działają zgodnie z ESG. I te cele to jest czasami nawet 100%, ale najczęściej to jest gdzieś tak stopniowo dochodzenie do 90 czy do 100%, więc duże firmy będą po prostu selekcjonować i mając 2 dostawców na ten sam produkt, będą wybierać tego, który działa zgodnie z ESG. Więc przygotowanie takiego raportu to jest wysłanie jasnego sygnału do swoich klientów, że hej, my już działamy zgodnie z ESG, a wymiernie zdobywanie dodatkowych punktów podczas przetargów i wygrywanie tych przetargów. Okej, dziękuję. Dziękuję tutaj za doprecyzowanie tej sprawy i tutaj myślę bardzo szczegółową odpowiedź. Wpadło pytanie, chcę sfinansować z pożyczki miejskiej przebudowę budynku. Inwestycja zakłada termomodernizację z wykorzystywaniem ekologicznych rozwiązań. Na jakie benefity z tego tytułu mogę liczyć? I tutaj odpowiem, ja już podczas prezentacji powiedziałem, że jeżeli wpisujecie się Państwo w ekologiczne rozwiązanie, to tutaj już pozwala to obniżyć marżę w ogóle o 60%, przez co oprocentowanie jest niższe. A dodatkowo, jeżeli, tak tylko dopowiem, ten projekt jest realizowany na terenie obszarów strategicznych interwencji, czyli tutaj są to miasta Gniezno, Konin, Piła, Pleszew, Turek, Złotów, ale także gminy Babiak, Chodów, Czajków, Drawsko, Jastrowie, Lipka, Okonek, Olszówka, Osieczna, Przedecz, Wapno, Wieleń i Wierzbinek, więc jak Państwo widzicie, tutaj jest dość dużo tych gmin i miast. To jest jeszcze możliwość obniżenia tej marży o dodatkowe 40%, czyli łącząc oba te zalety, no nie macie Państwo tej marży wliczonej w oprocentowanie, więc to też już jest duży plus. Okej, następne pytanie tutaj do Pana Andrzeja Picheta. Jakie 3 kluczowe wskaźniki KPI w obszarze odpadów powinna monitorować każda firma, aby zachować zgodność z prawem i ESG? No, z tego, co dobrze pamiętam i jakby podstawowymi, to jest łączna masa wytworzonych odpadów, bo od tego trzeba zacząć oczywiście. Ilość odpadów przekazanych do odzysku, bo to jest zgodne z gospodarką obiegu zamkniętego, i wskaźnik jednostkowy odpadów względem przychodu, czyli to pokazuje, jakim kosztem w ogólnym koszcie są odpady dla firmy. Okej, dziękuję za odpowiedź. Jeszcze mamy jedno pytanie, tutaj wpadło dla Pana Piotra Szklarskiego. Jakie błędy w raportowaniu emisji odpadów najczęściej skutkują karami lub niepotrzebnym zawyżaniem opłat środowiskowych? Znaczy ja może odpowiem, jak to wygląda u nas, bo jako tutaj departament i wydział też kontrolujemy podmioty w zakresie korzystania ze środowiska. Jakie błędy? Najczęściej do czynienia mamy z opłatą podwyższoną, czyli korzystanie ze środowiska bez pozwolenia. Trzeba mieć to na uwadze, żeby pozwolenie było i nie korzystanie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia. Błędem też jest często taki błąd, że naliczamy na przykład opłatę podwyższoną za wszystkie substancje, to mówię o prezentacji, a nie tylko za te, które wymagają pozwolenia, więc tu też możemy się tutaj doprosić do tego, żeby ta opłata była większa.
Szczęśliwie wygląda to tak, że wykazy opłat, które są składane tutaj do marszałka, one podlegają weryfikacji, więc najprawdopodobniej taki błąd zostanie wykluczony, tak? I wezwanie do korekty. Ale jeżeli już pytamy, jakich błędów unikać, to na pewno tego, żeby było to pozwolenie i żebyśmy liczyli opłatę podwyższoną jeżeli już korzystamy bez pozwolenia, tylko za te emisje, za te substancje, które wymagają pozwolenia, a nie za wszystkie. Dziękuję za doprecyzowanie tutaj tej kwestii. Mamy pytanie dla pani dyrektor Agnieszki Orłowskiej. W jaki sposób posiadanie danych środowiskowych ułatwia firmom MŚP współpracę z dużymi korporacjami i utrzymaniu się w łańcuchu dostaw? Tak, ta literka E w kwestionariuszach, które te duże firmy wysyłają do małych i średnich, jest dominująca. To znaczy, w momencie, kiedy Państwo macie dużego klienta i on raportuje, to on będzie Was przepytywał z tego, co Wy też robicie i jakie działania podejmujecie w obszarze środowiskowym, i to będzie dominująca część tego kwestionariusza. Będziecie pytani o Wasze zużycie energii, ale też o to właśnie, co robicie, żeby dekarbonizować się i żeby zmniejszać ślad węglowy. Więc musicie posiadać te dane dotyczące zużycia energii, z jakiego rodzaju energii korzystacie, czy to jest może OZE, czy nie. Będą też przepytywać Was o Waszą gospodarkę odpadami, ile odpadów generujecie. Dlatego też, że to się wpisuje w ich cele, ale też pamiętajmy, odpady też przyczyniają się do większego śladu węglowego. Będą Was się pytać o to, co robicie, żeby wprowadzać gospodarkę obiegu zamkniętego, czy odpady na przykład, które generujecie, przekazujecie do recyklingu, albo może wykorzystujecie w swoim procesie produkcji ponownie i to jest tak zwany upcycling. Więc będą Was się pytać o te wszystkie praktyki z obszaru właśnie gospodarki odpadami, prosząc też o bardzo konkretne dane, które tutaj dzisiaj już rozmawialiśmy sobie szczegółowo, więc oprócz do instytucji takie dane będziecie musieli przekazywać też właśnie Waszym klientom. Zużycie wody, czy też jakiekolwiek inne jeszcze specyficzne dla niektórych branż tematy środowiskowe, to są dominujące właśnie w tych kwestionariuszach, o które klienci proszą. Pani dyrektor, dziękuję za odpowiedź na to pytanie. W ramach pożyczki rewitalizacyjnej chciałbym zmodernizować park przy obiekcie zabytkowym. Czy może to stanowić wyłączny cel finansowania? Szanowni Państwo, tutaj odpowiadając, niestety nie. Sama modernizacja tego obszaru przyległego, czyli tego parku, nie może stanowić niestety głównego celu finansowania. Powinna być ona takim dodatkiem, po prostu elementem jedynie szerszego tutaj działania rewitalizacyjnego. Kolejne pytanie to tutaj wpłynęło do nas dla pana Andrzeja Picheta. Jakie proste narzędzia mogą pomóc właścicielom MŚP w uporządkowaniu zbierania danych bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu? Tutaj będę z uporem maniaka wracał do rejestru BDO, dlatego że w tym rejestrze, co do zasady rzecz biorąc, oczywiście prowadzony rzetelnie, mamy większość danych, które możemy wykorzystać w procesach. Do tego dorzuciłbym także oczywiście rejestr KOBiZE, który jest w wielu przypadkach pomijany. Mam to z autopsji, gdzie zgłaszają się do mnie firmy, szczególnie w okresie styczniowym, aby wyliczyć ślad związany z KOBiZE i dziwią się, że w ogóle takie przepisy są, że nie mają informacji. Tutaj jeszcze raz, informacja, komunikacja, ale zacznijmy od BDO. To jest clue tego wszystkiego. I w mojej ocenie firmy te mniejsze nie przykładają się do tego w sposób odpowiedni, bo nie mają zasobów ku temu. Natomiast w większych firmach już są dedykowane do tego komórki, natomiast takie firmy jak moja i wiele innych świadczą usługi doradcze i ewentualnie usługi kompensacyjne w przypadku, kiedy są jakieś problemy w tych sprawach.
Jeśli Dziękuję tutaj mogę, za... to dopowiedziałabym, bo absolutnie się zgadzam z panem Andrzejem i my też w momencie, kiedy pracujemy z klientami, którzy decydują się na zrobienie raportu według tego standardu VSMI, też ich zawsze odnosimy do tego, co już wysyłają do BDO, co wysyłają do KOBiZE, bo to są dokładnie te informacje, tutaj niczego nowego nie trzeba wymyślać, ale potwierdzam, że wiele firm jest zdziwionych, że w ogóle że podlegają pod raportowanie do KOBiZE i muszą coś robić, więc no, tutaj edukacja jest też potrzebna, żeby wiedzieć, co trzeba, ale później też jak z tego korzystać biznesowo. Jasne. Tutaj dziękuję zarówno panu Andrzejowi, jak i tutaj tej kwestii, którą dopowiedziała pani dyrektor Agnieszka Orłowska. Szanowni Państwo, jeszcze widzę, wpadło jedno pytanie do pana Piotra Szklarskiego. Na co inspektorzy zwracają największą uwagę podczas kontroli dotyczących korzystania ze środowiska w małych firmach? Czy mógłby tutaj pan, panie Piotrze, odpowiedzieć na to pytanie? I tu znowu odniosę się do doświadczeń jako osoby przeprowadzającej kontrolę w podmiotach. Kontrole generalnie różnią się między sobą tym, z czym mamy do czynienia, czyli w dużych firmach będzie to wyglądać inaczej, w małych też zdecydowanie inaczej, ale takim najważniejszą rzeczą, która się rzuca w oczy na samo wejście, to tak naprawdę jest porządek dokumentacji i w ogóle świadomość osoby, którą kontrolujemy w temacie opłat środowiskowych, więc jeżeli ktoś ma taką kontrolę i przychodzimy na kontrolę, no to zawsze lepiej jest, jak te dokumenty są dobrze przygotowane. Też istotną sprawą jest to, czy też pierwszą rzeczą, może nawet drugą w tej chwili, która jest kontrolowana, to czy rzeczywiście sprawozdania są sporządzane i przesyłane, czy nie. Więc tak naprawdę głównym tematem, który świeci prawo, to jest porządek i sprawozdania są przekazywane te, które mają być. Jasne. Dziękuję tutaj za odpowiedź na to pytanie. Wpadło jeszcze jedno pytanie, czy nadal dostępna jest pożyczka miejska? Szanowni Państwo, oczywiście pożyczka miejska, tutaj nabór na ten produkt jest w trybie ciągłym, to znaczy, że tak de facto wnioski o pożyczkę można składać przez cały czas. Widzę jeszcze jedno pytanie dla pani Agnieszki Orłowskiej. Jakie są pierwsze kroki, które powinno podjąć MŚP, aby przełożyć teorię ESG na konkretne decyzje finansowe i operacyjne? Zapraszam na nasze szkolenie o VSMI, bo na tym szkoleniu przygotowujemy sobie wspólnie taki pierwszy raport i ja zawsze powtarzam, wiecie Państwo, ja spędziłam tyle lat w biznesie, że dla mnie każda decyzja związana jest z analizą danych i to musi mieć sens biznesowy. Więc zapraszam do tego, żebyście przygotowali sobie swój własny, pierwszy dla własnych celów raport ESG, spojrzeli na te dane, zadecydowali, co najprościej, bez wielkich inwestycji można zrobić, na czym po prostu można zaoszczędzić, ale też zyskać gdzieś tam lepszy wizerunek w oczach klientów. A dopiero później podejmować kolejne decyzje, które mogą być w przypadku niektórych firm związane z większymi inwestycjami, z potrzebą finansowania, ale proszę uwierzcie mi, że jest bardzo dużo inicjatyw, które można podejmować od razu w prosty sposób, a przynoszą one już bardzo wymierne efekty, ale żeby zadecydować, które z nich, no to trzeba sobie zebrać te informacje, więc prosty raport ESG według VSMI i zapraszam na szkolenie. Tak, to tutaj mogę się też podpisać, to jeżeli pani prowadzi takie szkolenie, to jak najbardziej myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, żeby się dowiedzieć. Jeszcze tutaj widzę jedno jest pytanie dla pana Andrzeja Picheta. W jaki sposób optymalizacja zbierania danych o odpadach przekłada się na realne oszczędności finansowe w przedsiębiorstwie?
Zanim odpowiem, to ja sam zapiszę się chętnie do tego szkolenia do pani Agnieszki, żeby usystematyzować swoją wiedzę i dane w tym temacie, bo myślę, że to jest czas, który nie będzie czasem straconym, a wiemy, że czas szybko płynie i nie wiemy, czy następne stop clock będzie zrobione, czy jednak za 2 lata będziemy już musieli być w pełni przygotowani. Ja tutaj jakby już usystematyzowaliśmy, że jeżeli mamy rejestr BDO, rejestr COBIZY i on jest rzetelny, to jakiekolwiek analiza danych jest potrzebna w jednostce czasu. Czyli musimy się odnieść do, nie wiem, 5, 4, 3, 2 roku poprzedniego i oczywiście z perspektywą do przodu, jakie są plany biznesowe firmy. Ja ze swojego doświadczenia w gospodarce odpadami wiem, że bardzo często firmy popełniają takie najprostsze błędy w kwestii klasyfikacji odpadów, w kwestii, które odpady powinny pójść do recyklingu, które pójść do unieszkodliwienia. Tak naprawdę biznesowo musi na to spojrzeć osoba, która wie, o czym mówi, że tak powiem, bo to też jest związane po stronie kosztowej, a co za tym idzie jedno z narzędzi, które jest bardzo ważne, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, wskaźnik jednostkowy względem przychodu, bo jeżeli to obniżymy, no to zostanie nam więcej pieniędzy na chociażby inwestycje. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Jeszcze mamy jedno pytanie tutaj, myślę, że skierowane dla pana Piotra Szklarskiego. Kiedy przedsiębiorca może mieć pewność, że nie przepłaca za korzystanie ze środowiska i czy uporządkowane dane mogą w tym pomóc? Kiedy przedsiębiorca może mieć pewność, że nie przepłaca? Generalnie najważniejszym tutaj działaniem jest powierzenie całej sprawy dotyczącej ochrony środowiska osobie, która posiada kompetencje w tym temacie. I chciałem też zaznaczyć, że samo prawo ochrony środowiska w artykule 140 wymaga, żeby przedsiębiorca powierzał zadania w zakresie ochrony środowiska osobie, która posiada odpowiednie kompetencje w tym zakresie. Na pewno może pomóc przeprowadzenie jakiegoś audytu, żebyśmy wiedzieli, czy rzeczywiście jest tak, jak powinno być te opłaty, czy nie wpłacamy za dużo. Często takie rzeczy też wychodzą w czasie kontroli, czy naszej, czy inspektoratu ochrony środowiska, więc na pewno po kontroli też możemy być, może nie w 100%, ale większy tutaj poziom pewności co do tego, czy nie przepłacamy w kontekście opłat. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy przeglądając swoją tutaj firmę i zastanawiając się, czy robi to dobrze, ja zawsze powtarzam, że my jako pracownicy samorządu, to my jesteśmy dla państwa, a nie państwo dla nas, więc jeżeli państwo macie jakieś pytania, czy jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy do wszelkiego rodzaju kontaktu, czy telefon, czy przyjść, nawet do nas zapraszamy, czy mailowo, może najłatwiej. Najlepiej takie jakieś wątpliwości, jeżeli państwo macie, rozwiać wcześniej niż później. I jeżeli państwo rozwijecie swoje wątpliwości, to myślę, że wtedy te opłaty będą sprawozdawane właściwie. Super. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Jeszcze tak patrzę w czat, natomiast nie widzę, żeby pojawiały się następne pytania. Niemniej, jeżeli by się Państwu nasunęło, a teraz nie możecie Państwo wpaść na nie, to też jest taka możliwość do wysłania do nas na adres mailowy promocja@wfr.org.pl. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę, dziękuję prelegentom, przede wszystkim tutaj pani dyrektor Agnieszce Orłowskiej, panu Andrzejowi Pichetowi, panu Piotrowi Szklarskiemu, dziękuję Państwu. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do Do zobaczenia. widzenia. Szanowni Państwo, natomiast to jeszcze nie koniec. Chciałbym Państwa jeszcze zaprosić na jedno wydarzenie, które odbędzie się w kwietniu. Konkretnie 14 kwietnia będzie wydarzenie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. To jest konferencja dotycząca rynku zagranicznego niemieckiego, konferencja Doing Business in Germany. Co w programie? Przede wszystkim będziecie mieć Państwo bezpośredni dostęp do ekspertów z regionalnych, krajowych, ale także niemieckich instytucji wspierających tutaj biznesowe relacje w obszarze eksportowym. Poznacie Państwo także praktyczne know-how, czyli trendy z rynku niemieckiego
ale także sposobu pozyskiwania kontrahentów czy źródeł finansowania ekspansji zagranicznej. Dodatkowo będą możliwe także bezpłatne wsparcie konsultingowe w kraju, a także za granicą dla nas, czyli dla polskich przedsiębiorców. No i będzie również w programie networking przy kawie, gdzie Państwo porozmawiacie z najważniejszymi partnerami poszukującymi kooperantów do projektów biznesowych. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę, że przybyliście Państwo na to wydarzenie i zapraszam także do kolejnych wydarzeń, które pojawią się niebawem. Do widzenia.